Witamy, witamy. Słuchajcie, gdzie jesteśmy? Zaraz wam powiem. Troszkę auta przejechały. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu oczywiście, które zapewne kilkoro już z was zna. Jest to Chatsworth i zaczynamy serię Christmasowych marketów. Tak naprawdę mamy 30 listopad, ostatnia niedziela i ruszamy zobaczyć Christmas Market. W planach mamy w tym roku przynajmniej 2, może 3. Zobaczymy, jak nam się uda. Tym razem zaparkowaliśmy w innym miejscu. Wszystko wam później pokażę. I słuchajcie, idziemy sobie tutaj. Chcieliśmy tak naprawdę po godzinie 15, a możecie sobie w Chatsworth wjechać na parking za 15 funtów. I chcieliśmy tak zrobić, ale niestety brak miejsc, wyprzedane. A czekaliśmy też na pogodę, tak żeby nie padało, więc niestety nam się nie udało. Nasze miejsce tam dalej, jak się jedzie tą drogą, to dojedziecie sobie, jest Garden Center i też wam polecam tam zaparkować, ale nam się udało zaparkować tutaj troszkę bliżej. Zobaczyliśmy, że auta stają, nie ma słupków, więc po prostu zaparkowaliśmy. Myślę, że jest ok. No i na pewno jest bliżej, żeby dojść do marketu. A jak będzie wyglądał ten market tym razem, no to się za chwilę przekonamy. Zobaczcie, już się pięknie wyłania dom. Tak naprawdę my zawsze sobie jedziemy wzdłuż tutaj tej rzeki, tutaj dołem. Lubimy tak iść, bo to jest taki fajny spacer, ale bardzo się cieszę, że tutaj nam się udało, bo zobaczcie tak z góry, jak pięknie to wszystko widać. Tutaj kiedyś nam się udało być w ogrodach. Niestety jeszcze nigdy nie byliśmy w środku w domu. To jest moje takie marzenie, żeby się tam dostać. Znaczy dostać jest łatwo, trzeba kupić po prostu bilety, które nie są tanie. Ale tutaj jak byliśmy w ogrodach, to właśnie ta kaskada, którą teraz wam pokazuję, tam pięknie woda płynęła. Teraz jest tak ślicznie udekorowana. Bo słuchajcie, powiem wam szczerze, że nie wiem dokładnie o której godzinie, ale przypuszczam, że lada moment zacznie się tutaj pokaz taki świąteczny, jeśli chodzi o iluminację. I też z tego powodu jesteśmy troszeczkę później. Nie przyjechaliśmy tutaj w ciągu dnia. Było piękne słońce, ale dzisiaj ogarnął nasz szał zakupowy. Byliśmy po choinkę w naszym lokalnym Garden Center. I to już super choinkę mamy z głowy. Słuchajcie, tam jest piękny ogród z iluminacją. Polecam wam, jeżeli macie taką opcję, no to można sobie jeszcze zarezerwować bilety. Jeśli chodzi o parking, no to niestety nam się dzisiaj nie udało, żeby wjechać tutaj pod sam dom, tak jak widzicie, auta stoją, ale to nic straconego, krótki spacerek, naprawdę tutaj nie mieliśmy daleko i ruszamy, idziemy teraz zobaczyć Christmas Market w tym roku, czy warto, czy nie warto. A zobaczcie, tak naprawdę teraz córka mówi, że się włączyło już te światełka faktycznie i tutaj z boku, no wy nie widzicie, ale przed chwileczką było widać już ta iluminacja na tym domu. Także no, godzina 16, a chwilę po 16, a już tutaj już jest iluminacja świąteczna. Jarmark jest czynny tak na weekend do godziny 18. I jesteśmy, wchodzimy. Słuchajcie, tutaj jeszcze taka atrakcja, jak ktoś auto ma zaparkowane na przykład na takich parkingach tam daleko, to taki traktorek wozi ludzi. Także dodatkowa darmowa atrakcja. A my już tutaj pod domem. Pięknie, prawda? To jest właśnie cudowne. No i słuchajcie, pięknie to wygląda. Ludzie się tutaj ustawiają, bo tak jak wam mówiłam, można wejść do środka, ale trzeba wcześniej bilety sobie rezerwować. I to nie jest tania atrakcja. 36 funtów za osobę dorosłą. Także dosyć sporo. A naszym celem jest jarmark. Takie mam wrażenie, że on co roku jest coraz mniejszy, bo kiedyś tutaj były tak samo właśnie już budki. No ale zobaczymy, co tu mamy. Autobus co roku, to wiadomo. Zawsze młody człowiek powiedział, że idziemy prosto, więc idziemy prosto. Tu słuchajcie, już pierwsze sery. Ja sama nawet myślałam, żeby się tutaj wystawić, powiem wam szczerze, ale trochę tak nie mam jeszcze odwagi i też bym musiała logistycznie to inaczej. Dobra, okej. Ogarnąć. Jak macie jakieś wskazówki, to dajcie znać. Jeżeli ktoś z was taką sprzedaż na takich jarmarkach prowadzi, to podpowiedzcie, czy warto, czy nie warto. Bo tutaj mówię, my mamy rzut beretem, ale bałabym się, że po prostu trochę mi to nie wypali, w sensie, że się nie przygotuję dobrze. No dobrze, to wchodzimy tutaj, słuchajcie. Pachnie, tak, pachnie
Którędy idziemy? Ja przyszłam po jedną rzecz. Niestety w zeszłym roku byliśmy tutaj z mamą moją i piłam pyszne bombardino i teraz w tym roku babci nie ma, pozdrawiamy. Babcia we Wrocławiu będzie z najstarszym moim dzieckiem eksplorować jarmark bożonarodzeniowy już za chwilkę, a my sobie tutaj. Także będziemy szukać skarbów, które można tutaj upolować. Widzę, że jest, słuchajcie, jak oglądaliście nasz ostatni odcinek, właśnie to jest Chatsworth, to tam jedliśmy pyszne mięsko, ten szarpaną wieprzowinę, taką jak w Szkocji się je. Tak, to o tym mac and cheese też słyszałam i to powiem Wam, że jest taka furora tutaj. W zeszłym roku ja nie pamiętam, żeby było. Mi się też wydaje, że nie było, ale nie wiem, ile porcja kosztuje, zaraz Wam powiem. 10,95 z wieprzowiną. Także troszkę więcej. Tylko taki malutki kubeczek. No my nie przyjechaliśmy tutaj jeść, ewentualnie coś się napić, bo generalnie wiecie, takie jedzenie tutaj to jest takie se. Nie trafi się nigdy nic takiego dobrego i jeszcze w miarę bezpiecznego, jeśli chodzi o mój brzuszek. No nic, słuchajcie, idziemy dalej, zobaczymy co jeszcze tutaj ciekawego. Na razie upatrzyłam coś. Zobaczcie, po to tutaj przyszłam. Po to. Właśnie tutaj bombardino. No właśnie. Także słuchajcie, to jest mój cel namierzony. Biorę kubek i ruszam dalej. Ojejku, wiecie jaka jest cena? 7,50. Masakra, co? 7,50. 10 jest z extra rumem. Czekolada deluxe 5,45. Trochę dużo. Słuchajcie, pełno tutaj serów, jakichś takich rzeczy. Zobaczcie, tutaj są kolejne jakieś miksy, jakiś pie. Naprawdę, tu jest do wyboru, do koloru, jeśli chodzi o jedzenie. I na pewno jak przyjedziecie tutaj, to głodni nie będziecie i na pewno sobie coś pysznego kupicie, takiego regionalnego, to jest też duży plus. Oczywiście, mówię, każdy tutaj wystawca chce pokazać swoje rzeczy jak najlepiej. Tak jak zobaczcie tutaj pięknie przyprawy. No fajny pomysł. Fajny pomysł i tutaj ludzie, z tego co oglądałam kiedyś taki program bardziej dokumentalny, ludzie się przygotują przez cały rok, że robią swoje rzeczy tylko po to, żeby się tutaj wystawić. No zobaczcie, ludzi jest troszkę, tak? Tu czekamy na chłopaków. Powiem Wam, że widzimy tutaj, dokładnie są tak samo ustawione budki, tak jak było w zeszłym roku. No może coś tam dodatkowego jest, ale generalnie jest taki sam układ. Czy jest jakiś szał, Ala? W zeszłym roku było fajnie, a teraz jest tak, no po prostu. Tu wchodzimy sobie jeszcze do środka. Słuchajcie, w środku w Chatsworth oglądałam już jeden filmik tych osób, które lubię oglądać. No i byli, ładnie to wygląda, bardzo ładnie w środku wygląda. Jest tak wróżkowo zrobione, ale mówię, no cena jest troszkę taka powalająca, jeśli chodzi o ten dom. A ja bym chciała go zwiedzić w taki sposób, żeby można było podziwiać tą sztukę, która jest w środku, a jest warta tego. Tutaj idziemy, zobaczymy. Tu, słuchajcie, tutaj na tym terenie już kiedyś Wam mówiłam, nie wiem, czym akurat ta fontanna nie jest oświetlona, ale tutaj były stajnie. I tutaj z tych stajni jest teraz są zrobione właśnie galeria, można jakieś sklepiki sobie coś tam pokupować. I oprócz czego jest tutaj jeszcze bardzo dobre, pyszne jedzenie, które możecie sobie, restauracje, które można sobie zarezerwować. Ja już nieraz taki pomysł miałam, no ale jakoś się nie udało. Bo albo wymyślałem coś innego, albo moje dzieciaki nie chciały. O, i tutaj z tyłu tak samo, dokładnie, słuchajcie, dokładnie jest taki sam układ. Nic się tutaj nie zmieniło. Wszystko jest dokładnie tak samo. Możecie sobie browarka tutaj kupić. Tam macie Yorkshire Pudding Wrap. Nie próbowaliśmy, więc nie powiemy, czy dobre, czy nie. Pachnie. O, tutaj znowu mamy sery. Tutaj jest jakieś tarty. Bakewell tart. Mówię, wszystko tutaj dżemiki. Słuchajcie, miód, widło, powidło, jak to mówią, czyli na każdym jarmarku bożonarodzeniowym takie same rzeczy. O, nawet wentylatory można sobie kupić. Zobaczcie, wow, na to bym nie wpadła. Ale to może jest jakiś biznes. Deski.
No, czekajcie, a dzieciaki tutaj upatrzyły świętego Mikołaja. Ale chowa się przed nami, nie chce się pokazać. No trudno, idziemy dalej. Zobaczymy, co tu dalej ciekawego, dobrego. Co to jest popularne? Bo czasem co? A ja wiem, takie te przysmaki czasami, wiesz, ja nie rozumiem, czemu jest taki szał na niektóre rzeczy. Mówię, więcej miejsca jest do siedzenia. Na pewno tak tutaj nie było tego ułożonego. Jest więcej miejsc takich siedzących. Ale jak na niedzielę popołudnie, to dużo ludzi tutaj nie ma. O, tutaj też marshmallow. Możemy tak chodzić, marshmallow można sobie zrobić. Tutaj znowu można usiąść. Tutaj można kupić piękne skarpetki, czapki, rękawiczki w cenach 20 funtów. Słuchajcie, kosmiczne ceny. No ale z drugiej strony widzieliśmy tutaj ludzi, jak wychodzą z torbami, z zakupami. Ale na przykład kocyko za 9 funtów 2, no nieźle. To mnie zawsze zastanawia ten pan z tymi narzędziami do obcinania. Słuchajcie, to jest w ogóle szał, jak można sprzedawać na święta narzędzia do obcinania. Bo jakieś chustki, jakieś tam inne rzeczy, to rozumiem, szaliki, to zawsze jest taka rzecz, którą ludzie chętnie kupują. Ale ja generalnie patrzę, może coś padnie nam w oko. Tak ta pani szła przed chwileczką, słuchajcie, grała, ale miała tak to wszystko przysłonięte takim czarnym materiałem, że wyglądała jakby pchała trumnę. Trochę nas to przeraziło. No ale wracając tutaj do tych jarmarkowych jeszcze rzeczy. No słuchajcie, wszystko tu jest. Wszystko, naprawdę wszystko tutaj jest. Powiem Wam, że właśnie przychodzimy tutaj koło tego pork, co jedliśmy w zeszłym roku i w zeszłym roku płaciliśmy dużo mniej. Teraz jest 13 funtów, a wtedy około 10 z tego co pamiętam. Także ceny tutaj są kosmiczne. Wino grzane kosztuje 7,95, słuchajcie. Także trochę dużo. To nie chodzi o to, żeby nie kupić, tylko no wiecie, no tutaj dużo osób przyjeżdża i te ceny też powinny być takie trochę bardziej atrakcyjne według mnie. Tu jakieś ciasteczka znowu. Z takich rękodzieł, co jest oczywiście super, jak ktoś lubi i szuka takich prezentów. No ale słuchajcie, jakiegoś takiego szału dla nas nie ma w tym roku, naprawdę. Jakoś tak nie jesteśmy, że to jest takie wow. Widziałeś, że ludzie takie coś dają na psa? Śliczne te motylki, co? Oni dają takie coś na psa. Później jest... Tak, te motylki robią furorę, ale to ja już widziałam wcześniej, że one są takie super. Taki ładny ten. O, szczurki, no, jeżyk. I tutaj krówki. Twójczy jest pyszne. I tu jest właśnie ta pani, o której Wam mówiłam, co sprzedaje naszą polską porcelanę. I ona ma oczywiście jeszcze swoje herbaty, więc to jest w ogóle super. Zobaczcie. Pięknie to wygląda. W ogóle taką mają fajną reklamę, bo za każdym razem jak jesteśmy... Czekajcie, zrobię zdjęcie, bo bardzo mi się podoba ta reklama. Słuchajcie, wpadajcie do pani do stoiska, możecie ją znaleźć również na Instagramie. Ja już oczywiście zakupy u pani poczyniłam, bo taki był plan, że kupujemy. Ona ma przepyszne herbatki tak samo, więc gorąco Wam polecam. Na Instagramie możecie znaleźć panią. W Nottingham mają sklepik, więc naprawdę warto. Słuchajcie, miło wspierać naszych polskich przedsiębiorców, którzy działają tutaj w Anglii. Sama jestem tego przykładem, więc jest mi cholernie miło, jak odwiedzają mnie osoby z Polski. Są bardzo miłe i życzliwe i też kupują u mnie, tu mojego męża. To jest naprawdę super, bardzo miłe. Wróciliśmy pod Chocolate Factory. Truskawki kosztują z marshmallow 6 funtów chocolate strawberry stick. Jabłka, zobaczcie, jakieś takie rzeczy. No, takie są, słuchajcie, ja mam wrażenie, że tutaj jest dużo drożej w tej chwili jedzenie i jakoś mnie to wcale tak nie kręci, ale dzieciaki coś tam chcą spróbować. Padło na Dubai Chocolate będzie. Tu jeszcze kolejne rzeczy. O, nawet kasztany pieczone, słuchajcie. Wow, super. Pokaż, jakie masz ładne. No słuchajcie, my będziemy spadać pomału, bo tak naprawdę jakiegoś tutaj szału nie ma, tak jak Wam mówiłam. Nie ma nawet grajków, tak jak byli w zeszłym roku, przynajmniej w tej chwili nie ma. Wydawałoby się, że będzie tutaj fajnie widać. Bombardino odpada, no za 8 funtów to ja sobie bombardino, to wiecie, zrobię w domu. I będę miała nie malutki kubeczek, tylko pół litra.
Także odpuszczamy. Bez przesady wolałam kupić coś fajnego właśnie u tej naszej pani z tą ceramiką. Jeśli chodzi o sam jarmark, jak nie byliście, to na pewno warto. Zwłaszcza, że jest fajnie usytuowany, tutaj fajny spacerek można sobie zrobić. My jeszcze w planach mamy inne jarmarki. Na jednym oczywiście już byliśmy, na pozostałych jeszcze nie, więc może będziemy mile zaskoczeni. Więc zostańcie z nami i zobaczycie, gdzie tym razem się udamy, który jarmark jeszcze uda nam się tutaj zobaczyć. Jeśli chodzi o jarmark Chatsworth, to macie czas do 14 grudnia. Ja szybciutko wrzucę ten film, żebyście mogli zobaczyć, czy warto, czy nie warto, sami zadecydować. Natomiast mówię, 14 grudnia to jest ostatni dzień, kiedy niedziela, kiedy tutaj ten jarmark się zamyka, więc jeszcze troszkę czasu jest. Jeszcze spokojnie możecie tutaj się wybrać. Także do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pięknego tego czasu przed świętami, super udanych zakupów prezentowych, bo to jest też sztuka znaleźć fajne prezenty. No a my już będziemy się widzieć z kolejnego innego pięknego miejsca. Pa!